No. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Witam, panie Romku. No dobrze, no to teraz trzeba przejść do testowania, No, coś przejdziemy, sensownego to wybrać. co? Bierze pan to? No może tu. O, gdzieś tutaj, dobra. No. Rzucamy. No cienka, no nie możemy grubszy przynieść. Cienka, ale że tak powiem, No. porównanie będzie wystarczające, żeby wyciągnąć z tego wnioski. To jest takie półsuche. Aha. To jest bardziej suche, a to zaraz, no łatwo to zobaczyć, no nie? No tak, tak, tak. No takie już trochę przewidzięte. No tak, tak, bo wie pan co, ja miałem taką propozycję. Pan bierze tą swoją siekierę najlepszą, ja biorę swoją siekierę najlepszą i rąbiemy. Najpierw ja załóżmy rąbię swoją, pan swoją, a potem się zamieniamy i możemy się wymienić doświadczeniami. No znaczy musimy mieć mniej więcej jednakowe wagowo, coś takiego? No dobrze by było, ale Dobrze ja by takiej było. nie mam. Moja najlepsza jest ta, ona waży 300 kg. Kilo 300, tak? Kilo 300. Tylko że jak się wymienimy, to i tak będziemy w stanie porównać swoje doświadczenia, więc to nie są zawody, nie musi być ta sama waga, Ja nie? wiem. Bo potem pan będzie robił tą cięższą, nie? No Naturalnie. tak. Patrzę zaraz coś. Trzonek niestety, trzonek niestety się wygiął troszeczkę, nie wiem czy gdzieś w aucie jak leżał, czy ciężko mi jest powiedzieć. Ogólnie był impregnowany, więc nie powinien ze względu na wilgoć, ale można na to wziąć poprawkę. No tą pańską najlepszą myślę, nie? Żeby pan wziął. Jaka według pana najlepsza będzie? Tutaj niepotrzebnie jest ten garb. Niech pan Tak. zobaczy. Tak, Tutaj No tego tak. nie ma. tak. Widzi pan? Tak, To tak. jest większa siekiera, a niech pan zobaczy jak ona jest smukła. No tak. Jakie tak. tu jest porównanie? To ta po lewej wygląda jak siekieromot prawie, że nie? I gdyby pan sobie ten garb zeszlifował na płasko z jednej i z drugiej strony, Ale ja im super dałem wydanie. tę poprawkę, że oni mieli tu 3 mm ściągnąć. Już No. to jest zerówka. Aha. To jest zerówka. Ja im od razu powiedziałem, jak ona mi przyszła, 3 mm pociągnąć fazę. No 3 mm to jest zawsze 3 mm, no nie? Czyli ona by lepiej wchodziła. No ale Tak, ale też chodzi o wygładzenie całości, żeby to praktycznie był przekrój trójkąta równoramiennego, nie? Trochę szlif jest wyższy rzeczywiście, nie? tak. Garb jest bez zmian. No dobra. Tylko, że tamta ma dłuższe, no, z kolei pan będzie tą zieloną rąbał, tak? Tą. tak. No, Ale ona- mówię, wymienimy się potem No i zrobimy tak. to samo. No dobrze. No, Osobno, nie? Bo tutaj nie ma miejsca. Tyle. rąbie pan. Dobra, no to tak, żeby to miało ręce i nogi. Na środku. Przerąbać normalnie Na środku? na kawałek No jak przerąbać. pan i chce. tak, No dobra, to będzie tutaj. No przerąbać. Tu i tu. No i no dobra. Potrafi się niestety zaklinować, ale No on jest lekki, będzie się taczał. Nie jest zbyt prosty. Duże trzachy pan robi. ta. I w ziemię trochę trafił. No trafił, to jest nieuniknione przy rąbaniu na ziemi. O, to już niepotrzebnie by podparło. To jak pan zauważył, ja rąbię szeroko, Tak. ale dzięki temu te zrębki, one są tak duże, że można coś z nich jeszcze zrobić. Wysuszyć na rozpałkę, dokładać do ogniska, a jak są bardzo drobne, to już jest ciężko. Wiadomo, że strata na drewnie jest No jest. większa, nie? Tylko uraz, wie pan. Ja mam kawałek prywatnego lasu, a w lesie leśnicy bardzo chętnie mi widzą, że gdzieś kawałek lasu sprzątam. Aha. Bo teraz wie pan, robił Hewrester, tam zostaje masy konarów. Mhm. No tak. Odziomy, konary i jak przejdą, to wie pan, do tego po bokach niszczy, bo wyrobi 2-3 sztuki, czy no, załóżmy 5 sztuk wyrobi. To przy okazji jedno na boku gdzieś złamie, czego w ogóle tak. nie zrobię. Później musi ktoś to wyrobić, no nie? Tak. No i co? Też szybko panu poszło, rzeczywiście dużo węziej pan rąbie. Ja węziej rąbię, mniejsze trzachy. No to widzi pan, zaraz coś porównamy. Faktycznie, wie pan,
szerokość ostrza mniej więcej jest ta sama. Tak. Ta jest bardziej wykolona. Tak. To jest co, Niemka? Nie, amerykańska. Amerykańska. Tak. Amerykańska. Zabytek amerykański. No faktycznie ona jest tu cieniutka, no nie? Tak. Tu jest cieniutka szalenie. Ta natomiast mówię, do ścinania gałęzi jest idealna, bo ona ma ten jad i gałęź jest po prostu odłupywana, schodzi. Dobra, Także mogę zobaczyć? Może pan I zobaczyć. teraz może odwrócimy rolę, czyli No ja może. przerąbię tą pana. zaraz. Przy takim rąbaniu jak teraz, to możemy sobie pozwolić, jak pan Romek, ja mówię za siebie w tym momencie. Ja używam bardzo dużej siły do tego rąbania. Ta siekiera się mocno zagłębia, bo mogę sobie na to pozwolić. Mam jakby tyle energii. Natomiast gdybym miał rąbać cały dzień, 8 godzin, 5 godzin, 6 godzin załóżmy, to wtedy, to już wiem z doświadczenia, to nie jest teoria, to wtedy tak naprawdę skupiam się tylko i wyłącznie na precyzji. Siekierę o tej masie, tam powiedzmy nawet jak taki jersey, co tam waży 1,5 kg praktycznie, to nie skupiałbym się na tym, żeby tej siekierze jeszcze nadawać pęd, tak jak to widzieliście teraz, czyli stawałem praktycznie na palce i spadając jeszcze uginałem się w tułowiu, żeby nadać jej maksymalny pęd, tylko robiłbym tak, praktycznie statycznie, tylko bym ją kierował, nie nadawałbym jej pędu. Ona by opadała swobodnie, tylko bym celował tak, żeby trafić idealnie precyzyjnie w to miejsce, w które chcę, żeby żadne uderzenie nie było stracone. Bo po kilku godzinach męczące jest już samo podnoszenie tej siekiery i nie ma już w ogóle siły, żeby jeszcze jej nadawać jakiegoś pędu. Wtedy precyzja jest najważniejsza. Tak jak teraz do zabawy, to możemy pokazowo całej siły używać, ale na dłuższą metę to nie myślę, że ktokolwiek tak rąbie. A tu taki cienki, cholera. Tak, ale to... Sam pan go przeniesie? Dobra. Jeszcze jakiś stąd zabieramy, czy nie? Bo tam już grube są. Tak, tylko że do tych to już jest lepsza, cięższa siekiera, nie? Obraca się. To zdecydowanie cięższą siekierą, żeby za długo to nie trwało. No. Myślę, że to jeszcze tą turecką możemy przerąbać. Ona jest dosyć ciężka. No tak. I ona ma długą krawędź nącą. Trochę bliżej do trzasek. Dobra. Dobra. Ona jest wyostrzona elegancko. No pewnie pan Romek już tłumaczy, jak się ostrość sprawdza. No tak, to ja, wie pan. No to gdzie to panu przerąbać? Tutaj gdzieś? No gdzieś o tutaj o. Raz, dwa, trzy, na trzy. Aha. Na trzy, tu gdzieś, tak. To jest najgorsza sytuacja. Jak się trochę za wąsko wyrąbie, Tak. to trzeba potem obrócić. No i przerąbane. Dobra. Ona jest teraz lekka i ucieka. Możemy podłożyć tu drugą kłodę. No i poszło. Fajna, nie? Wydajna. Dobra. Aha, bo jeśli to mamy rąbać,
to albo tą moją szwedzkę, co ja uznaję za najlepszą, mała, 900 gramów, w góry leciutka, albo jeszcze mniejsza, brytyjska, tutaj chyba jest żeleziec 500 gramów. Ale generalnie przy tak dużej dysproporcji siekiery do drewna, Za cienkie drzewo. jest. tak, bo mogłoby się okazać, że jeśli dobrze bym trafił, to robię tak, z całej siły uderzam tak, obracam o 90 stopni, robię to samo i na 2 uderzenia jest przerąbane. No tak. Tylko trzeba by trafić, nie? Więc możemy spróbować, nie? Ale to do grubszego Do raczej. grubszego raczej. Ona jest bardzo nieporęczna, bo też jest długa, Tak, ale tak. dzięki temu można jej nadać duży pęd, nie? No tak, tak. Oj. Dobra. No to mówię, do wyboru. Dwustronna albo ta szwedzka. Gdzie to? Na jaką długość panu przerąbać? Tu? No. Tu? Tu tak. Tutaj Tu mogę. robisz, tu. Tu jest sęk na środku, będzie trudniej, ale no można. dobra, ale tu To jest zabytkowa siekiera armii szwedzkiej. Punca KB. Niestety reszta jest starta, ale tutaj generalnie był rocznik. One występowały pod kątem KB 42, 43, 44. 3 korony szwedzkie, symbol armii szwedzkiej. 900 gramów żeleziec, trzonek długości 55 cm. dobra. No i technika bez zmian. Pan Romek to pewnie by jej używał jednorącz, bo ma duże doświadczenie jako kowal. Ja nie mam i nawet tak małej siekiery lubię używać oburącz, bo po prostu nie mam wprawy w rąbaniu jedną ręką. To się zdarza. Tu jest sęk. Trzacha od razu idzie, tak. Też ona dobrze idzie. Tak, Dobrze idzie. Cienka cholera. tak. Ja tak wszystkie robię. Ja trochę przyciąłem nogę. Trochę przedobrzyłem, ale... No, ale Już złamie się, tak. bo szkoda, przerąbane. szkoda, żeby ona szła w piach. Tak, dokładnie. Szkoda. O, bardzo śleciutka. Obrócić trzeba. O, pilno go się nie obróci, bo tam leży ten. Dobra. Idzie jak spod maszyny. Ja mam wrażenie, że lepszą ma pan wprawę w takiej mniejszej siekierze lżejszej. Nie. Za lekka jest. Tak? Za lekka jest, gdzieś wie pan ucieka. Mam wrażenie, że to poszło panu lepiej niż mi. Mniejsze zamachy pan bierze, a rąbie podobnie wydajnie. No trochę się w życiu porąbało. No tak. Drzewa. Pomogę. Ślizga mi się. Nie, obrócimy sękiem. On sękiem trzyma. O tak o, cholera. Nie wiem o czym. Sękiem trzyma. Aha, dobra. Dobra. Rzucamy. Tak. No i teraz którą siekierę? Jest inna, bo to jest zabytek niemiecki, produkowany na eksport na Stany. Firmy Trumpeteer. Tutaj widać gościa z trąbką. Punca jest ładna, mimo to, że obu był sklepany. Tak. Także też zabytek kilkadziesiąt lat, ale nie lubię ją rąbać chyba raz, tylko ją testowałem. Jest bardzo długa, Długa. nieporęczna. Aha. Nie mam też wprawy w tej długości. Nie, dalej, na takie, chyba, że na takie krótkie chcę rąbać. Trzeba było Aha, przeskoczyć, dobra. przeskoczyć nawet ten Okej, sęk. Tu, dobra, między sękami. dobra. Dobra. Panie Marcinie, między sękami. Widzi pan, już przestrzeliłem trochę, nie? No tak. Tak. Obróci ci pójdzie. Tak. Tak, no teraz to już tam niewiele. Tylko żeby trafić w środek, to jest właśnie to. No tak, spokojnie. Za bardzo w prawo.
Tak. Faktycznie. Tam ma pan sęk na samym środku. Mam sęk, mam. Wyrąbiemy i ten sęk. Sam sęk. Tak, dokładnie. Teraz jakby pan pod kątem uderzył raz trafnie, to by poszło. O. Ale też widziałem, że ma pan technikę taką, że pan niżej złapał. Nie robił pan tak, że do końca, No tak, tylko tutaj, nie? bo ona, dla mnie ona, wie pan, Tak. niezwyczajny. Taki... Dla mnie też. Na szczęście to było cienkie i miękkie drewno, więc się udało. No to z ciekawych, których pan nie używał, no to na pewno dwustronna. No tak. I teraz tak, ta jest do łupania, ta jest do rąbania cieńsza strona. Widzi pan po wysokości szlifu, nie? Tak, tak, tak. Tu jest szlif wyższy. Tylko kołka brakuje. Ta jest do rąbania. Tak. Nie, ta. Ta Znaczy jest ta rąbania do łupania. Ta do łupania. Tak. Tu. Czyli ta z szerszym szlifem to jest Tak, pionierzy jeszcze, do rąbania. pionierzy w Stanach, ci co tam No. chodzili długo na polowania, prekursorzy bushcraftu typu Nessmuk, Kephart i tak dalej. Niektórzy z nich stosowali takie siekiery jeszcze mniejsze dwustronne, tylko no tak, jedna strona była gruba do łupania, druga do rąbania, natomiast ta do łupania służyła także do sprawiania zwierząt, do łupania kości, żeby dobrać się do szpiku, do tego typu rzeczy. Także była dużo bardziej uniwersalna aniżeli tylko do drewna, nie? Tak. Wbrew pozorom, brak obucha nie przeszkadza w tym, żeby coś bić, bo z niewielką siłą tak można też pobijać. No Nie? może, Z dużą już nie, bo jest ryzyko złamania trzonka. Tak, oczywiście. Chyba że takie cieńsze, o. Dobra, obróci pan to i wypadnie, nie? Tak. Zaraz to przejmiemy. No dobra. Ale to jest sękate. To nic. Widzi pan? To między sękami, no chociaż tak sęk. Tak. Tu między sękami, tu i tak sęk się trafi. Tak. No ale to cała trudność na tym polega. Żeby i po sękach rąbać też. No tak. Tu się technika nie zmienia niestety. Przy łupaniu się zmienia, ale przy rąbaniu nie. Przy rąbaniu, no to oczywistą techniką jest to, o czym pan Romek mówi, czyli rąbać tak, żeby przynajmniej był maksymalnie jeden sęk, a nie wszystkie, nie? Czyli jakbym chciał tutaj rąbać i bym zaczął tu, to miałbym 3-4 sęki do przerąbania. Ale jak zacznę między nimi tutaj, to może mi się trafi jeden albo wcale, nie? No akurat tu. Szczególnie, że można ten kołek obracać. Gdzieś no, Gdzieś tutaj, nie? no gdzieś tu. I Nie lubię tak wąsko rąbać, bo teraz tutaj ja rozumiem. połowa siekiery szerokości, nie? No, zeszło trochę. Ale będzie sprzątania na podwórku. Będzie sprzątania. O, Jakbym trafił, to może by się samo przerąbało. może. A ja bym powiedział, że z drugiej strony sęka. Ja rozleci się. A nie, panie Marcinie. Prawie. Z drugiej strony sęka przywalić. Tu? O tutaj o. Pójdzie. Z ukosa. Powinno pójść. Tak, bo sęk tak rośnie. Za daleko, ale nie trafiłem. Panie Marcinie, za sękiem. Co? No dobrze, niech pan robi, nie będę uczył, broń Boże. Nie no, niech pan mówi, nie? Tu zawsze chodzi o efektywność. Może niech pan ją sobie gdzieś tutaj dotoczy i się chociaż o to zaprze. No Na może, przykład, nie? Może. No tak. Tak, ta strona, ta. Tak, ta z dłuższym. Ale to już pękło. Poszło. I też widać precyzję po tym, że jakbyście spojrzeli o tak, od czoła, nie? To widzicie, że te kąty się prawie schodzą w jeden duży. Czyli jakby to było jedno cięcie i tutaj drugie. Wiadomo, że tu jest jeszcze coś, nie? Nigdy nie jest idealnie. Ale po tym można poznać kunszt, że to schodzi w stożek jakby z jednego kąta, a nie, że są schodki różne, nie? No niby tak. Coś tam się próbuje umieć. Wiadomo, teraz to już jest taka wiedza, że
Teraz przy zrębie się siekier nie używa praktycznie, nie? Do dobicia Tak. klina zamiast młotkiem i tyle. Tak, tam pilarze. Ale warto umieć. Warto umieć, warto. Bo dużo ludzi tym się interesuje. No. Tak. Szczególnie jak teraz te siekiery tam się zaczęły trochę sprzedawać, no to zrobił się tam Tak. wokół A są tych czasami różne takie sytuacje, że człowiek idzie na ognisko gdzieś w towarzystwie, ognisko dogasa, drewno leży, ale nikt go nie umie porąbać. I się ognisko kończy, nie? Ojej. O, to tego to nie słyszałem. A ja byłem świadkiem takiej sytuacji. Tego to nie słyszałem. Nie zawsze jest potrzeba, żeby od razu pokazywać, co się umie, nie? No przecież. Tak, może to zmotywowało kogoś do nauki, Może. albo do lepszego przygotowania opału. No może i tak. No dobra teza, teoria. Nie przyznawać się. Dokładnie. Czasem nie trzeba, ale była taka sytuacja, jak pojechałem w góry na Sylwestra, że też ognisko było malutkie, tam się kuliło z 5 osób. Ja tam pojechałem akurat z obcymi ludźmi, tak po prostu, żeby się poznać, tam pobyć w górach właśnie na Sylwestra. I było to samo, nie? Zabrakło drewna, nie ma skąd go wziąć i tak dalej. Jeden gość w plecaku przyniósł sezonowane drewno. Cały plecak miał tego drewna, nie? I teraz tak, zanim on to wyciągnął, zanim, że tak powiem, odżałował to drewno, które niósł w te góry, to ja już poszedłem, ściąłem, to był tak naprawdę wiatrołom, czyli drzewo złamane w pół, martwe i suche. Gdzieś takiej średnicy. To właśnie tą siekierą szwedzką zdążyłem to zrąbać, przerąbać na pół i przynieść do tego ogniska. I jak to rozpaliliśmy, no to już przy ognisku się zmieściło tam z 30 osób. Nie? No, to już było takie spore ognisko. Także się da. No a tamten gość nie stracił swojego sezonowanego drewna, zabrał je z plecakiem do domu. Ja byłem w szoku, ale to był też gość, który z tego ogniska chciał robić pizzę mrożoną w folii aluminiowej. No, Tak, ludzie. także są różne pomysły. Koruje pan, tak? Trochę, to gdzie będę ciął. No tak, tak. Dałoby radę, ale to już chwilę trwa niestety. Tak. Ale Akurat to będzie pan łupał na opał, czy co z tego będzie? na opał. Przetnę Na opał, to. tak? A niech mi pan powie taką rzecz. Jak tutaj pan łupał te długie klocki na filmie, nie? O. No, tak. No niech mi pan powie, dlaczego zastosował pan taką technikę, że wbijał pan kliny jakby z obwodu, nie? Od strony zewnętrznej, zamiast od czoła w głąb. To po prostu tej sztuki nie rąbałem ja, tylko ten Tomek, on jest z miasta i ja mu pokazałem na tych krótszych, a on wziął tego, przyrąbał, ale ja mówię, nie rozłupuj tego do końca, bo ten stoż drzewa poleci, No tak. jak ta połówka odleci. No i on tu wbił takiego prowizorycznego jakiegoś tam brzozowego tak. klina i tak zostało. Ja mówię, wbijemy klina i to schnie. Bo jak to rozłupisz, to tu było więcej drzewa na górze, tylko ono już poszło. Nie no tak, tylko też dlaczego pan to upał od boku, a nie od czoła? Trafia się w środek, proszę, od czoła źle jest łupać. Źle jest łupać Tak? od czoła, tak, źle. Źle. Klinami to, proszę pana, trzeba znaleźć środek między sępami, między sękami, patrzeć jak sęki lecą. No nie łupalibyśmy tak, No tak, tak. tylko trzeba tak, Aha. z tamtego końca. Aha. No bo tu jest krzywy tego, Tak, taki... tak. To dźwignia zadziała tak, że to rozłupie, Tak, nie? tak, jak pan mówi, dźwignia zadziała, Tak. więc z tamtego równiejszego końca znaleźć środek, popatrzeć jak sęki lecą, no i wbić kawałek od brzegu cienkiego klina, bo ja tych klinów mam tam różnych, stalowe takie tam No różne, tak, widziałem. grubsze, no i wtedy to leci, tu żeśmy połupali, to źle się to łupie, bo tu widać kręte jest, no nie? Tak, i to jest to miękkie drewno i ono się łamie zamiast się łupać. Tak, To jest kręte, właśnie to. sękate, szczególnie takie nawet przypruchniałe. Tak, kruche. Klin wejdzie jak w watę Tak, i tak. I zostaje. miażdży lepiej to. zdrowy przyłupać niż przypruchniałe. Tak. No Bo się widzę, człowiek namęczy, a nic z tego nie ma. Tak, pan się widzę orientuje w tym świetnie. A trochę tak. Świetnie. Oglądam pana i się nauczyłem. Nie. Ja myślę, że dużo wcześniej. Może nie wcześniej, albo pan jest młody. Ile pan ma lat? No ja mam, no jakby nie było 34 już. 34. No to proszę pana. To już, Ja mam 70 i trochę niestety. jeden. To wie pan, trochę w życiu porąbałem. No Trochę tak, ale no niestety po 30 to już się człowiek starzeje, więc jeszcze tam się nie poddaję. byle no. do emerytury. A ja już na emeryturze, ale jeszcze dalej trzeba pracować. No to Mam nadzieję, że ja takiego losu nie zaznam. A no wie pan, zarobi pan kupę kasy No, i na emeryturze to będzie pan, jak pan mówi, siedział przed tak. szklanym Wolałbym hobbystycznie rąbać niż z przymusu. Na pewno. Przetnę piło na klocki, parę sztuk. Panie, tak? Na upanie, tak.
Cholera. To jest to. Ten jest lekki, cholera. Tak, ale no, Trochę za lekki. chodzi o to, żeby ta energia nie szła w ziemię. Nie? Ja wiem, no oczywiście, no. No mała rozgrzeweczka, no oczywiście. No właśnie, tylko że tutaj te klocki, one są takie ładne, że tu nie ma co tłumaczyć, nie? Tutaj Tak. zasada jest uniwersalna, łupie się zawsze od krawędzi, żeby była dźwignia Tak, największa tak. i w ten, i w ten. Tutaj jak widać jest już spróchniałe, więc Tak. tutaj nie ma co trafiać, bo tu siekiera wpada. Zakleszczy się Tak i tyle, łupie się od tego, od krawędzi. po flisach. Tak, dokładnie. I to by było na tyle, bo gdyby tu były sęki, to można by coś tu wytłumaczyć, No nie? postawiłem dobrze, bo tam jest oddział, tu jest grubsza strona, chyba tak, chyba nie mylę się, bo sęk, patrzę, że sęk rośnie do góry. A, bo gdyby na przykład tutaj był duży sęk, nie? No, No no. to wtedy jak to przełupać? Po Technicznie, flisach, nie? po flisach. Nie, ale załóżmy, że chce pan to zrobić na grube klocki, nie na cienkie, nie? No szkoda, że nie ma tu takiego kawałka, tośmy zaprezentowali, ale Zaraz. może się trafi. One wszystkie mają taki środek, wie pan, no może ten trochę zdrowszy jest. O, zdrowszy Tak. to jest tu, wie pan, tu jest zdrowszy, o, tu. Tu jest zdrowy kawałek. Tak, ale to też znowu bezsensny, nie? No prawie, tu jakiś sęczek był. No to taki malutki, że to nie ma znaczenia. Tak. No nic, możemy łupać, jak się trafi jakiś z sękiem, to coś powiemy na ten No temat. tak, możemy łupać. Tak, tutaj jest zasada, to jest No to uniwersalna. bierze, którą siekierę pan A nie, bierze? tu jest sęk jakiś. Niewielki, ale Moja. jest. Ale to jak pan uważa. Trochę pniak za wysoki, trochę za wysoki Tak. pniak. To odrzucimy to. Ten No, zaczął to nie ma, pękać. nie ma takiego znaczenia, tamten to już O. przyłupał. O. To już na tym będzie większy zamach. Tak, Chociaż on też może się rozleci, no może. ale nie będzie tak źle. No mówię, tam dobre brzozy są zawalone. No tak, widzę. Dałoby radę, jakby pan rąk przyłupał tu i poszło od razu w to. To ja myślę, żeby pękło. Ale tego się nie przewidzi, czy tak uda ja się nie chcę wcelować. dwóch przerąbywać. Ale sekundę, jak tu jest jeszcze widać, tu było cięte wcześniej drewno, nie? tak. Więc tu widać, którędy ono naturalnie pęka schnąc. Tak, tu I to już prowadzi w miejsca uderzenia, czyli tu jest największe pęknięcie, więc ja bym siekierą uderzył tutaj. Tak, tu jest największe tak, prawdopodobieństwo rozłupania, a tak. potem ewentualnie tutaj Tak, lub tutaj. Tak. No te toporzysko pierwszy raz rąbię. Ale toporne jest, jak toporzysko. Toporne jest. Oho. To leciutko idzie, tu nie ma co robić. Ale ciutko idzie. Nie ma co tu robić, nawet nie ma co się Dokładnie. zamachiwać. Siekiera ciężka, to tylko przeskakuje. Tak. No tu jest jakiś sęczek, ale pójdzie bokiem. O. No i tak to wygląda. Toporne jest. Ale dla mnie ja lubię, ją, tylko tamte może było ciut cięższe. Jeszcze trzeba będzie go Tak, trochę bo to bardzo toporne jest, naprawdę. podpiłować. To wie Trzeba. pan, te siekieromoty, co ja tu przywiozłem, nie mają tak grubego czonka jak ta siekiera. To jakbym kantówkę trzymał. Oj, nie jest to drewno do siekieromotów, ale dobra. To jest ten niemiecki, klasyczny, czyli to jest tak naprawdę klin na trzonku, nie? Tak można to uznać. Ma, co prawda, piętkę taką wystającą, hakowatą. Ona służy do obracania piękna, czyli jak Tak, chcemy go tak, sobie tak, obrócić, tak. to łatwo można tym zahaczyć. Dawno nie upałem. To jest to, o czym mówię. Jak tutaj się przyjrzycie, No, tu i tu drewno jest zmiażdżone, a nie jest rozłupane. tak, Nie? Dlatego to siekieromot jest do twardego. tak, prawda. No, Ale siekieromotem niestraszne jest też łupanie na ziemi, bo i tak jest tępy. Przynajmniej dla mnie. no tak, O, tak. i sobie tym haczykiem obracamy, łupiemy. Ja tu też próbowałem skręcić ten siekieromot. Zaleta jest taka, że przy skręcie nie dość, że odłupuje, to od razu idzie bokiem i też krawędź tąca nie wpada w ziemię. Panie Marcinie. No. Ja strasznie ją lubię, to siekierę. No może ja bym teraz pana tą siekierę przetestował, bo O, tu jakiś, trzonek będzie na pewno niewygodny, nie? Ale nie, może no, tu rąbie się- dobrze. Tu siedzi jakiś, wie pan, straszny sęk. Tak. A nie mogę Ale go... to jest też spróchniałe na środku, sekundę. Tak. Rozłupie. Tak, No, to nawet nie ma co łupać. Bo to... tak. Proszę spróbować.
O kurczę. No, roboty. trzonek jak połowa mojej dłoni. Ale mam preferencyjny klocek, który już jest przeschnięty trochę. Ale pęknięcia są praktycznie równe. Nie widzę tu, żadne się nie wyróżnia. Ale spróbujemy. Też. A, widzi pan jaka dobra? No, ale wziąłem silny zamach Ale widzi na pan, zapas trochę. widzi pan Spróbuję jaka mniejszy. dobra? Co, nadaje się do lupania? Tak, a sekundę spróbuję z tym obrotem. No tylko szkoda, żeby w ziemię szła. Spróbujemy Lepiej tak, na żeby kwiaty. nie poszła. O, z obrotem, tak? Tak. No dobra. Dobrze. Idzie, tylko bije po rękach, nie? Bo A ten nie. trzonek nie... Ja wiem. O, tak jak pan Romek, jedną ręką. No tak. Tak. Ja to lubię, wie pan, tak na sieczkę robić, wie pan? Jak No ja też, postawi- ale jak jest siekiera cienka, tak, nie jak taka gruba. na sieczkę. No tu może pan jeszcze ciachnąć w środek. Tak. Tu jest O, sęk. sęki są. Możemy spróbować tak. Tak. No, ładnie. Co, przeważyła? Było blisko. Przeważyła trochę. Tak, jak się rozłupało, to odskoczyła. Tak, odskoczyła. No, tego jeszcze trzeba poczęstować. Wbiła się mocno. No ładnie. Romek to swoją. A, No panie, tak. to wie pan, to moja, jaka ona moja kochana. Ładny, bo pęknięty już. Proszę. Zaraz zobaczymy, która to strona, gdzie jest dół. To wygląda na to, że jak ono rosło. To też jest ważne, ale już tam nie będzie być. Właśnie wie pan co, akurat tego to ja nie wiem. Sęk Jakie to ma znaczenie do łupania, jak drzewo rosło? ma znaczenie. Od góry zawsze łatwiej się łupie niż od korzenia. No Zawsze, dobra. jak, panie, pokażę panu coś. No tu akurat nie ma sęk. Zawsze sęk rośnie do góry, do światła. No Więc tak. stawiamy, to sęk wiadomo od dołu, jak rośnie do góry, No to dobra. od dołu. To tam będzie odziom. Tu nie ma sęków, ale wygląda No na właśnie, to... to jak jest pan w stanie ocenić na tym klocku, gdzie jest góra, a gdzie dół? Ja uczciwie mówię, że nie mam pojęcia. Patrzymy, gdzie jest trochę grubszy. No ale Wygląda wie pan, ale na tej długości ta nie- różnica jest, może i nie być. minimalna. No tu nie będziemy filozofować, bo nie ma sęków, to kręciło się, no załóżmy. Czyli generalnie po sękach się ocenia, tak? Tak, po Dobra. sękach. O, na przykład tu, o. Widać, że do góry sęk rósł, no nie? No tak, tu jest tak, odziom, tak. tam góra. Jakbyśmy mieli przecięty i rąbali, to zawsze od góry. Od góry, nie od ziomu, Tak? bo od... Dobra. No dobra, próbujemy, tak? Siekierą od. Oby się nie poluzował. Nie warto uderzyć w ten, bo się zakleszczy, no nie? Tak, w W tą krawędź. miazgę. W krawędź. Nie, Aha. w środek poszło. O, bliżej. Powiem panu, że osobiście wolę siekierę, bo tu ciężar niepotrzebny jest do takich klocków. Ale ja mam Może wrażenie, że ten siekieromot niewiele lżejszy jest od pana siekiery. trochę, tylko dla mnie ona zręczniejsza jest, wie pan? Bo No. to przyzwyczajenie, no nie? No może troszeczkę ciężej, może ciut. Tak, no różnica na pewno jakaś jest, ale wydaje mi się, że minimalna. Prawie ta siekiera ma wagę tego młotka. No tak. Tylko widzi pan, młot to ma malutki trzonek, nie? Smukły. Tak. No Nie męczy tak przed ramion. ja posłucham pana rady, zestrugam go trochę i zaimpregnuję olejem, bo naprawdę szkoda Tak. roboty, no nie? No dokładnie, ręcznie to strugać trzonek, żeby potem kosztuje zgnił. roboty, niech on- Oczywiście. Niech on służy, no nie? No ale jeszcze weźmiemy tego młotka. No i tutaj to idealnie, tu też, nie? No spróbuję. Ten jest jeszcze ciężejszy. Chyba tak Ten ma ciężej. 3 kg, Ten ciężejszy. tamten teoretycznie powinien mieć 3 kg, ale to jest zabytek i on już może stracił trochę na wadze od szlifowania, od Może? zużycia, nie? Ja wagi w rękach nie mam, ale z tego co pamiętam, Ale wie pan co, ten jest ciężejszy, żółty. trzonek ma grubszy i trzonek jest cięższy. No. W nim trzonek waży kilogram. Nie wiem czemu jest aż tak ciężki. Ja w ogóle... Do łupania, no to jest jeszcze siekiera rozłupująca, ale nie wiem, czy ona nie będzie za cienka do tego gatunku drewna. Ona może, załóżmy, wbić się bardzo głęboko, ale tego nie rozłupać. Jest taka teoria. O, widzicie jak to poszło lekko. Można spróbować, ale Aniołek pomógł. jak to pójdzie. No,
Dobra. Jak już pan ustawił. Tak, tak, tak. To już było co prawda łupnięte na pół. No ona Tak. fajna, fajna, ta klinowa fajna, fajna, fajna. No co ciekawe, jakoś łupie jednak. Myślałem, że będzie za cienka już do tego. No ja też tak myślałem do łupania, a jednak ten klin pomaga. O, i numery nabite, znaczy, że kupione. Nie kradzione. Z numerami. No właśnie, albo numery kradzione i nabite na... Może i tak być. Różnie to jest. O, takaż jesteś mocna? To ja ci przyłożę lepiej. Ja tak wzięłem ją leciutka, ona się nie łupie. No i tego próchniaczka. Też poskręcany jest już trochę. Tak, 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 tak. No poszło ładnie. No, to jest takie niewdzięczne drewno do łupania. Bo przypróchniałem, bo Tak, ona, tak, ona tak. jak zdrowa, to się bardzo dobrze No. łupie. Olcha się łupie świetnie. A jeszcze surowa to w ogóle leci, po prostu leci. Mhm. Dąb się też dobrze łupie. A najciężej co się łupie? Wiąz. Grab. No, mi się najczęściej upało wiąz. To był taki, że był wbity siekierą, to był klin i to był klocek tej się nic taki nie szło go przełupać. Tak te słoje trzymały. Tak, a jeszcze jest jedna, wie pan, gorsza cholera, z czym się zetknąłem. Bo młody byłem wtedy i z lasu zabierałem opał, bo tam był wykupiony Nie wiem. i leżały odziomy świerkowe. Czy z odziomkami to jest zawsze problem. Co to będzie Ale za to były, gatunek? wie pan, to był świerk znacznie grubszy od tego, znacznie grubszy. To był taki świerk. Mhm. I leśniczy mówi, te odziomy też zabrać, bo wiem dlaczego je zostawili piłarzy, nikt się nie zapał. Jak przywiozłem do domu, popiłowałem je, proszę pana, kręty słój taki. Tak. On rósł, kręcił się Tak. i ten słój był normalnie, nie był słój, tylko była prążka. Tak, ja tutaj tego nie mam. I Chciałem wie panu pan co pokazać. zrobiłem? No, Trzeba było dosłownie na pile tarczowej ponadcinać. tak, Klin się wbiło, klin wszedł, siedzi, klin drzewo nie pęka. dokładnie. Tak jest. Na krótkie i na pile No, cięło się, żeby do pieca by weszło. no tak, Myślę, bo tego nie o idzie kurczę, przełupać. Połasiłem się, no nie, leśniczy mówi zabierz. Wiem dlaczego nie zabrali, bo tam brali wcześniej opał, bo wiedzieli, drwale starzy tam byli, wiedzieli czym to pachnie, no nie? Po co się mordować takim No, rąbaniem? dokładnie. Wie pan co, ja tu nie mam takiej siekiery, chciałem to właśnie panu pokazać, jak pan zaczął mówić o tym odziomku. Odziomek z jesiona też potrafi się tak bardzo mocno poskręcać. I czasami można kupić trzonek, nawet w markecie taki, jakby to panu pokazać, że ta powierzchnia jest falista. Taka jakby tu były fale w poprzek słojów, nie? Aha. Tak to rośnie, takie są wady. No i No na jak przykład drzewo- odziomek jesionowy to też dramat. Generalnie, bo jesion na przykład jest mocne toporzysko, to Tak. jest toporzysko jesionowe. Tak. Nie te, o te. To jest toporzysko A to jesionowe. no, ona nie ma swojej nazwy. Bardzo jakby... mocne, zalepione żywicą, No. i tylko że tutaj ta wada jest, że ono troszeczkę tu było, już nie chciałem go strugać po słoju, bo by pękło, Tak. ono troszeczkę miało skrzywienie tu. I tak osadziłem, ale mówię tak, pomyślałem sobie, dla mnie będzie pasowało na zacios. Aha. Że ona w tę stronę trochę No tak, oszczą, tak, to tak. bo generalnie ona służy dla mnie w lesie do obrymowania gałęzi. No, do obczesywania, do okrzesywania. Do okrzesywania. No i teraz przetestujemy to rusko. Możemy, nie? A ja Ale pokażę panu swoją. Nie Moja jest jest to znacznie, wygodne. znacznie nowsza. O panie, Osadzona? bym się z panem nie Nawet pomie- wbić się nie da, nie? Tak ale jak nie, siekiery nie, zwykłe. nie pomieniałbym z panem. Proszę bardzo. Podobna? Podobno, ale wie pan co? No Przyłożymy ona, jedno do drugiej. ale Czy, ona tak dziwnie coś wygląda. czy ona nie masywniejsza? A co to za trzonek jest za dziwna firma? Oryginalny. To nikt nie osadza. Aha. Oryginalny, tak Bo kupiony. pierwszy raz widzę to... Aha, CCCP. Cep, a cepem pogania. Tak. Przyłożyć jedno do drugiej, takie same. To jakby Obuchy? pana trochę większa, Moja większość. jeśli chodzi o krawędź tnącą. Zaraz zobaczymy. Obuch niby ten sam. Tak, ale na krawędzi tnącej ta jest jakby węższa, mam takie wrażenie. Ta moja może bardziej zakolona, bardziej wykolona. Dlatego No. tak, bardziej wykolone ostrze ma. Tak, Ale tu jest straszny błąd. Tego ostrza powinno być więcej. tak, tak. No i tak o, Mhm. fałszywy ruch. Trzeba ze straszną siłą uderzyć, bo inaczej Tak. jak to stanie na poprzek, no jakieś masz szanse. No, dokładnie. Próbujemy rosyjską. Mojo, twojo. Próbujemy jedno i drugo. Dawać tego pniaka. Odkładamy siekieromłoty.
na bok, żeby nie okaleczyć ich. Tak, no, no. Proszę, którą pan próbuje? Moja, twoja. Ja myślę, że swoją na początek. Jakbym pana zniszczył, to by był Nie, problem. nie Pan ma zniszczy- oryginalny trzonek, ja takiego nie Ale mam. nie zniszczy pan jej, bo zobaczy, bo ona jest solidnie osadzona. I właśnie co mi się... Warto by było tutaj tylko obuch uratować. Aha. A tu pomyślę, może wstawię stałe kliny. Po prostu pobawię się z nią. No. Jak będę miał czas. Ja swoją sadzałem na szybko, dlatego ona jest taka paskudna. Wbiłem za krótkie kliny Nie, bo drewniane, tutaj dobiłem tu widzi metalowe. pan Tak. wklejone, a tego tu jest oryginalny człowiek. No, nie. Ja swój na szybko sadzałem, bo Dobra. Aha. Moja siekiera, oj, zobaczcie, idzie. Stoi Tak, na poprzek szczęka. tak, to jest to, o czym pan mówił właśnie. Już stanęła i koniec, zablokowany Tak, ząb jest. się wbił i blokuje. Do widzenia. I jak to ma iść? Kto No na właśnie. A gdyby to był klin stały, pod kątem wyprowadzony, Tak. ona by poszła. Tak, I nawet trochę tutaj zjechać tego, bo tu niepotrzebne jest aż Tak. takie rozwarcie. Ono swoje tym zrobi tutaj, tak, tym. tak, dokładnie. Ale niech ona ciągnie dalej. no, No i cóż. I ta druga też stoi na dokładnie, poprzek. dokładnie. Wyciągnę, uderzę jeszcze raz w to samo miejsce, zobaczymy. Roki, idź. Straszny topór. Tak, No, za drugim razem. tak, ale to tak jak pan widzi, tu jest odciśnięty, o, Tak, niech pan tak, zobaczy, zmiażdżyło drewno, ten ząb, nie? Ten ząb zmiażdżył drewno, tu i tu. Tak, czyli on Siłę- ograniczał siłę uderzenia. Ograniczył siłę, po prostu zablokował. Tak. No i kto to myślał nad tym, po Dobra. co, na co? Jeszcze to przełupię, jak już leży. tak, a ja wezmę drugie łopanie Tak. na swoją. No, trzeba ze straszną siłą uderzyć. No ja zawsze To w- uderzam Z tą z dużą. tą siekierą, proszę Tak. pana. Bo jak nie uderzysz strasznie, to ona wtedy rozłupie Tak. faktycznie. No ale tak. To jest właśnie Ale z wada. dużą siłą to każda rozłupie, no i to jest właśnie to, że to No ale widzi nie pan, ma tej wydajności. no nie ma tej wydajności, bo pierwszy raz pan też z dużą siłą uderzył, się zablokowała. Tak. A już później było na połówce. Tak. Zobaczymy co tu jest. Tu są pęknięcia takie nieciekawe. No i co? I teraz to niby jest góra, a tam jest dół, tak? Tak. Czy to jest węższe? Tak, to jest węższe. Faktycznie to jest węższe, to jest góra, bo widać. Aha. Ja na to nigdy nie zwracałem uwagi. Myślałem, że to Pamięta legenda. pan, że drzewo rośnie sękiem do góry i powinno się sękiem do góry, tak jak rosło. Aha. Najtrudniej się robi odziom. No odziom to tak, nie? Najtwardszy słój, najbardziej zwięzły. Tak. I w każdym jednym drewnie, a Tak. szczególnie brzoza, niech poleży brzoza, zaschnie gdzieś na powietrzu, Tak. żeby nie zbutwiała. Bardzo ciężko się robi tak. od zioma. Dokładnie. Kto nie umie rąbać, to normalnie porąbie się połamie siekierę. Tak niestety jest. Aha. A gdzie już teraz to nie trafiłem nawet. No dopiero. A jak- Ale sekundę, teraz nie musi pan tego rozszczepiać, bo jeśli pan zrobi tak i Nie, zacznie upać tak, to tak. się i tak rozsypie. Nie, no prawda. To ja wiem. Ale nie tą siekierą. Nie to siekierą. Panie Marcinie, jakby miał ją robić cały dzień, No. to by się upieklił. Aha, Ale tam chyba sęk jest, nie? Bo widzę jest! krzywiznę jakąś. No jakaś krzywizna, o widać, osek był. Tak. Taki przybulony. Mhm. A niech to. O, widzi pan jak sęk rośnie? Do góry? Tak. Gdzie mamy środek? Tu. Tak, I sęk rosł do góry, nie do czyli dołu. tu jest góra. Tu jest góra, tak jak postawiliśmy. Mhm. Dobrze postawiłem. No to tyle może pan ode mnie nauki wyniesie. No nie tylko tyle. Nie, już więcej ja niczego, bo pan dużo umie. Więcej No. pana niczego nie nauczę. Ale o ślusarce nie mam praktycznie pojęcia w porównaniu do pana. Nie? Także to dużo tam podpatrzyłem. Tak? Na filmach? Nie, no dzisiaj nawet Aha. w warsztacie. No i stanęła, Tak. cholera jasna. Te oście grube, krótkie. Naszą siekierę to cyki wbije się, a to, tak. to mówię, to ta moja jest ruska. No. Pan Marcin myślał, że mnie zastrzeli. Ja mam taką No, siekierę. ja chciałem się już zakładać, że na pewno parowek takiej nie widział. Nie ma w ogóle A szans, ja ją akurat że mam. kliny ruchome, że tam się coś rusza w siekierze. No. Nie, ja A ją pan ma mam. jeszcze z oryginalnym trzonkiem.
Jeszcze z oryginałem, czy moja jest lepsza. Nie pohandlowałbym z panem. Tak, lepsza. No lepsza, nie? Bo trzonek, co w siekierze starej pierwsze ulega uszkodzeniu? No trzonek, nie? Trzonek, to pożyska. Siekier, tak, żeleźców zabytkowych to jest od groma, ale siekier, znaczy to pożysko, trzonek znaleźć zabytkowy, Dobry, młody drwal. Dobry, naprawdę dobry. drwal nieformalny. Nigdy drwalem nie był formalnie, nigdy w lesie nie wyrabiał drewna, tylko Ale w z nas. drwala, no jak to powiedzieć, bawi się nie. Rekonstruuje. Pracę nie drwala. mam słów. No robi pracę drwala, po prostu robi. No. Drwalem nie był, ale bardzo Tak. dobrze umie rąbać. Zna się na siekierach. No. Ma bogaty arsenał, że tak powiem, siekier. Najróżniejsze, amerykańskie, szwedzkie, niemieckie. I stare jak świat, i siekieromłoty, i angielski, i niemiecki. No naprawdę jest tego, jest co A oglądać. to tylko część kolekcji. Część kolekcji ma Część więcej, kolekcji, tak? tak. Aha, ma więcej. Myślę, że około 100 sztuk bym zliczył w tym momencie. Ojej. To ładny grosz jest to zainwestowany. Wie pan, różne są. Niektóre mają wartość, nie powiem, że złomową, nie? Bo one są użytkowe, ale wartość jest bardzo niska, a inne są takie, że ciężko jest to nawet wycenić, nie? Aha. Także jest tu duży rozstrzał. No, dziękuję Także bardzo. ja dziękuję za gościnę, za naukę, szczególnie Dziękuję. ślusarską, bo z tego coś na pewno Ale jaka tam wyniosłem. nauka była? No, No trochę tam. widać, że umie pan ciąć brzeszczotem, nie? Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś ciął tak równo jak A, pan. proszę I pana. to To w już takich drobnych sprawach Akurat, objawia się właśnie kunszt. akurat powiem panu, że jeszcze że przeżyłem 71 lat, nikt mi nie podał ręki i nie założy się ze mną. Każdy, a co tam opowiadasz, szynę przetniesz Tak? tego. Ja mówię, dawaj rękę założyć. No. Nie, do tyłu. Ja mówię, założymy się, chociaż o jest. symboliczną stówkę. Nie, schodzi. Ja sugeruję się z panem nie zakładać, bo chciałem się o tą siekierę założyć, że pan Romek na pewno takiej nie ma i bym przegrał. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Balewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.